Dzień szósty rozpoczęliśmy od kontynuacji próby zdobycia wolfpawów. Zanim jednak dotarliśmy na wilki, wybrzmiał grzmot i wylosowały się dłonie w kieszeni, więc przez 10 minut nie używałem potionów oraz run. Po około 10 minutach spadła nam pierwsza łapka, a po kolejnych 2 minutach spadła kolejna. Dzień zapowiada się bardzo fajnie. 5 minut później uderzył grzmot i z koła fortuny wylosowaliśmy złoty bilet, dzięki któremu na markecie możemy kupić jeden przedmiot. Wróciłem więc do miasta i zdecydowałem się na zakup Noble Axa. Zostawiam go jednak w depo, ponieważ na aktualnym etapie nie jest mi on aż tak bardzo potrzebny, przyda nam się później. Po kolejnych 5 minutach od zakupu wybrzmiał kolejny grzmot i z koła wypadł losowy ekwipunek. Więc pierwszy przedmiot ekwipunku, który wypadnie z potwora, którego mogę używać, muszę używać przez 30 minut. Z wilków jednak nie leci żaden, więc kara zostaje na później. W trakcie losowania wybrzmiał jednak kolejny grzmot i wylosował się podatek od sukcesu, więc 28 GP muszę oddać randomowemu graczowi. 25 minut później przypadkowo zabiłem trolla, z którego wypadł Hand Axe, który przez 30 minut będzie bronią, której będę musiał używać. Po około 15 minutach uderzyły 2 grzmoty i z koła fortuny wylosowane zostały złoty bilet oraz kapitanowie statków na ciebie plują, czyli zakaz podróży środkami transportu. Kara mnie jednak ominie, bo jestem na spocie, który tego nie wymaga. Kolejne 20 minut spokoju, po czym uderza grzmot i z koła wypada nam hojny rynek, dzięki któremu jeden przedmiot mogę sprzedać na markecie. Zrobiłem więc małe rozkminy i z dodatkowej sakwy wybrałem sobie Crown Armor, który sprzedałem dzięki hojnemu rynkowi za 10k, a za 8k kupiłem Crown Shield, który na ten moment zostanie w naszym depo. Chwilę później udało nam się ukończyć podatek od sukcesu, oddając 28 GP niskopoziomowemu graczowi. Zaraz po tym uderzył piorun i na kole wypadło cierniste EQ, więc na 15 minut biegam goły z samą bronią. 10 minut później uderzyły kolejne 2 grzmoty i z koła wylosowane zostały ręce pełne roboty, które nakazują zdjąć mu shielda na 15 minut, doliczam je więc do zdjętego już aktualnie shielda oraz podatek od sukcesu, przez który muszę oddać 221 GP randomowemu niskiemu levelowi. Po zabiciu około 280 wilków od ostatniego wolfpawa wypada nam kolejna łapka, brakuje nam już tylko 5 sztuk. Po kolejnych 50 wilkach wypada nam kolejna łapka, mamy już 6 na 10 potrzebnych do ukończenia zadania. W międzyczasie uderzył jednak grzmot i wylosowana została pełna obrona. Przez kolejne 15 minut bije na full defie. 5 minut później uderzyły kolejne 3 grzmoty i wylosowane zostały złoty bilet, pełna obrona oraz dodatkowa sakiewka, czyli dodajemy 10k do naszego stanu konta. Niespełna 10 minut później uderzyłem jednak kolejne 2 grzmoty i z koła wylosowane zostały kolejny złoty bilet, fart trzyma się mnie dzisiaj niemiłosiernie oraz pełna obrona. Burza dzisiaj rozszalała się strasznie i po 5 minutach uderzył kolejny grzmot i wylosowana została kolejna pełna obrona. Po niespełna kilku minutach spada nam kolejna łapka, mamy już 7 z 10. Kilka minut później burza zaatakowała ponownie 4 razy i z koła wylosowane zostały dłonie w kieszeni, przez 10 minut nie mogę używać run oraz potionów, przymusowa podróż, przez którą muszę zmienić spota, pełne ręce roboty oraz 2 razy hojny rynek. Wróciliśmy więc do miasta po nakazie, jaki narzuciła mi przymusowa podróż. Żeby zmienić miejsce polowania na lasy Edron, w międzyczasie udało nam się wykonać podatek od sukcesu i oddać 221 GP randomowemu niskiemu levelowi. Po 15 minutach bicia wilków w lasach Edron uderzył grzmot i z koła wylosowana została pełna obrona, więc przez następne 15 minut bije na full defie. A dosłownie po 2 minutach od ostatniego grzmotu udało nam się wydropić kolejną, czyli 8 łapkę wilka. Łącząc 8 wydropionych oraz 2 kupione na markecie dzięki złotym biletom, udaje nam się ukończyć ostatnie zadanie z pierwszego przedziału levelowego naszych customowych zadań. Udało nam się to po zabiciu 800 wilków, średnio 1 łapka na 100 wilków. Dzień szósty kończymy więc z uśmiechem na ustach. Wyprawa trwała niecałe 3 godziny, zyskaliśmy 27 koła expa oraz 300 GP.
Dzień 7 rozpoczęliśmy od wybrania naszego kolejnego zadania. Padło na zabicie 150 Amazonek, 50 Walkirii oraz 10 Witchu i zebranie 10 Protective Charmów. Wybraliśmy się więc na Amazon Camp w Venor. Zadanie udało nam się ukończyć w 35 minut, dzięki czemu dostajemy 4K Golda, Plate Legi oraz 5 Life Ringów. Następnym zadaniem, które podejmiemy, będzie zabicie 50 Dwarf Guardów oraz zdobycie Dwarven Ringa. Mam już Dwarven Ringa, którego zdobyliśmy w pierwszym odcinku z Questa, który był na Amazon Camp. 6 minut od startu naszej wyprawy w jaskiniach Khazad-dûm. Przez szczelinę jaskini można było usłyszeć grzmot i z koła fortuny wylosowany został złoty bilet. Szczęście wciąż nam sprzyja. W międzyczasie z ziemi podnieśliśmy Dwarven Pickaxe, który przyda nam się w przyszłości do dostępu na Elachar. Po 30 minutach wędrówki w kopalniach udało nam się zabić 50 Dwarf Guardów, dodając do tego ring, który mamy w depo. Kończymy nasze zadanie otrzymując Night Axe oraz 6,5k Golda. Następnym zadaniem, które podejmę, będzie zabicie 25 Poison Spiderów oraz 250 Tarantul, dzięki któremu dostaniemy 45 Health Potionów oraz 5,5k Golda. Wróciłem więc do depo, aby skorzystać z naszego złotego biletu. W dodatkowej sakwie mamy Backpack of Holding, który wyjąłem i sprzedałem za pomocą hojnego rynku za 90k. Za te pieniądze postanowiłem kupić Zoan Helmet za cenę 60k Golda. Niestety nie nacieszyłem się zbyt długo z naszego hełmu, ponieważ chwilę później rozbrzmiała przeogromna burza z piorunami, których w ziemię uderzyło 13 i z koła fortuny wylosowane zostały. Dodatkowa sakiewka, pełna obrona, losowy ekwipunek, przymusowa podróż, kapitanowie statków na mnie plują, dłonie w kieszeniach, kolejny losowy ekwipunek, wyprzedaż ekwipunku, która nakazuje mi sprzedać jeden wybrany przez widza przedmiot z mojego ekwipunku, potwory z klątwą, przez którą nie mogę bić jednego rodzaju mobów, kolejne dłonie w kieszeniach, ogłupienie, podatek od sukcesu i ostatnim wylosowanym była zielona strefa. Osoba losująca wybrała, że przedmiotem, który sprzedaje, będzie Zoan Helmet. Sprzedałem go więc za 45 KGP na markecie. Od razu zrealizowaliśmy też podatek od sukcesu, więc 7,5k Golda oddaliśmy niskiemu levelowi, w międzyczasie realizując też zieloną strefę, na której rozdaliśmy 25 TC dla moich widzów na streamie. Dzień 7 zakończyliśmy po prawie 2 godzinach wyprawy, zdobywając 87k doświadczenia oraz ponad 5k Golda. Dzień 8 zaczął się dość spokojnie. Rozpoczęliśmy go od małych zakupów zaklęć, które bardzo nam się przydadzą w tym etapie rozgrywki. Udało nam się kupić Exorico oraz Exorimas. Z poprzedniego dnia mieliśmy kilka kar, przez które od startu mieliśmy utrudnioną rozgrywkę. Mieliśmy przymusową podróż oraz zakaz podróży, więc z Darashi do Port Hope szliśmy piechotą. Od momentu zabicia nomada rozpoczęliśmy kary ogłupienie, potwory z klątwą oraz pełna obrona. Port Hope jest naszym kierunkiem ze względu na zadanie, które musimy ukończyć, czyli zabicie 250 Tarantul, zdobycie 10 Spider Eye oraz zabicie 25 Poison Spiderów. Na trasie jednak użyłem czaru Exorihur, chociaż miałem zakaz używania zaklęć, więc za karę zakręciłem kołem fortuny i wypadła dodatkowa sakiewka, która dała nam 10k. Opłacało się złamać zasady. Jak już dotarłem do Port Hope, postanowiłem oddać swoje 10% i zrealizować podatek od sukcesu, więc 7,5k przekazałem niskiemu levelowi w Adventurers Guild. Jak już pokończyłem większość kar, postanowiłem kupić manasy i wybrać się na Tarantule, aby jak najszybciej ukończyć nasze zadanie. 30 minut i 220 tarantul później uderzył jednak grzmot i z koła wylosowana została zielona strefa. Wróciłem więc do depo na mały giveaway. W międzyczasie piorun uderzył drugi raz i wylosowała się przymusowa podróż. Od tego czasu musiałem kontynuować rozgrywkę poza Port Hope, skierowałem się więc do Liberty Bay. Brakowało nam tak naprawdę tylko kilka sztuk tarantul do zabicia, więc w Cult Cave w Liberty Bay spędziliśmy zaledwie chwilę i za zadanie odebraliśmy 5500 golda oraz 45 HP podków. Jako następne zadanie wybraliśmy zabicie 200 Ice Golemów oraz zebranie 5 Ice Cube. Naszym kolejnym celem jest jaskinia Ice Golemów w Svargrond. W międzyczasie kupiliśmy jeszcze Exori, czar, który przyda nam się niemiłosiernie.
Po zebraniu 3 Ice Cube i zabiciu pierwszych 50 golemów skierowaliśmy się na pierwszy refill. Bicie ich niestety strasznie waste'uje nasz budżet, za to exp jest przyzwoity. W momencie zabicia 137 golema uderzył grzmot i wylosowana z koła została nieprzyjazna fauna, która zmusza nas do zmiany miejsca bicia potworów na 1 godzinę. Musiałem więc zmienić jaskinię z Ice Golemami. Wybrałem tą na Nibelor, aczkolwiek nie miałem na nią questa, wybrałem się więc na Waspę, aby zdobyć kilka honeycombów do wykonania Barbarian Test Questa. W 25 minut wydropiłem 5 honeycombów, więc na farta skierowałem się, aby wykonać Barbarian Test. Zwykle zabiera on o wiele więcej honeycombów, ale raz się żyje. Nie przeceniłem swojego szczęścia, ponieważ udało mi się ten test wykonać za pierwszym razem, co jest ogromną rzadkością. Następnym krokiem jest przytulenie misia. Udaliśmy się więc i wykonaliśmy to zadanie. Kolejnym krokiem jest pogłaskanie mamuta po głowie. Udaliśmy się więc i przy mamucie wypiliśmy 3 kubki miodu, pogłaskaliśmy mamuta i od razu zarzuciliśmy 2 Ringa, ponieważ nie mam mocnej głowy do alkoholu. Dzięki temu mogliśmy wykonać zadanie dla Iskana, czyli nakarmić Snifflera. Po nakarmieniu go zyskaliśmy dostęp do Nibelor, gdzie znajduje się kolejna jaskinia z Ice Golemami. Po zabiciu 179 Ice Golema uderzył jednak grzmot i wylosowana została zielona strefa, więc cofnąłem się do depo na 10 minut i zorganizowałem na streamie giveaway. Po 10 minutach zacząłem wracać na Ice Golemy, przy Iskanie jednak uderzył grzmot i z koła wylosowała się pełna obrona, czyli przez 15 minut musiałem je bić na full defie. Brakowało nam już tylko 10 sztuk do ukończenia naszego zadania, ale uderzył kolejny grzmot, który wbił ostatni gwóźdź do trumny zwanej Dniem 8. Wylosowało się wykluczenie ze społeczności potworów, przez co osoba, która uruchomiła koło, mogła wybrać potwora, którego do końca dnia nie mogę już bić i nie zgadniecie, na jakiego potwora padło. Tak, Ice Golema. 10 potworów przed ukończeniem zadania zostało mi one na ten dzień zablokowane. Postanowiłem, że pobiegam nieco po mapie i skierowałem się na mały refill do Barbarian Camp. Posiedziałem tam 20 minut, po czym skierowałem się do Liberty Bay, żeby zrobić dostęp na Goromę, który może mi się kiedyś przydać. Po zrobieniu na nią dostępu zmieniłem miejsce, wracając do Liberty Bay z zamiarem wydropienia Bag of Apple Slices z Witcha, aby złapać osiołka. Spędziłem tam kolejne 20 minut, zabijając ponad 20 witchy, nie dropiąc niestety żadnego worka z 8 jabłkami, a w międzyczasie uderzył grzmot i wylosował się podatek od sukcesu, przez co 1,2k golda musiałem oddać randomowemu niskiemu levelowi. Tak oto zakończył się nasz dzień 8. Zyskaliśmy prawie 300 000 expa, jesteśmy na minus około 20k golda oraz cała nasza wyprawa zajęła nam ponad 4,5 godziny. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka oraz za obejrzenie poprzedniego. Nie udało się zdobyć 75 polubień pod ostatnim filmem, ale spróbujemy to ponowić, tym razem dodatkowo każda osoba, która polubi film i w komentarzu wpisze Hunter, bierze udział w losowaniu 2 razy po 100 Tibia coinów. Zapraszam was też na mojego Twitcha, gdzie dziennik łowcy widać z nieco innej perspektywy. Odnośnik znajduje się na ekranie oraz w opisie filmu. Ten oraz kolejne filmy z tej serii pojawiać się będą co niedzielę o godzinie 15, także zapraszam. Ja się z wami żegnam i do następnego. Na razie.